Taki model europejski to polega na tym, że my musimy mieć bardzo dużo czasu wolnego i to się liczy. No tak, no to jak się mało pracuje, ma się dużo czasu wolnego, to jest coś takiego dziwnego, że ten taki etos pracy wyparował z Europy. Po prostu właściciel by podszedł i powiedział: hej, słuchaj, no ja muszę z czegoś tu wyżyć. Nie możesz tutaj okupywać tego miejsca i po prostu nie zamówić nic, albo sobie coś tam symbolicznie, a w Europie nie można tego powiedzieć. Kto był na przykład, nie wiem, w Dubrowniku czy w Barcelonie, no to wie dokładnie, o czym mówię. Hiszpania, no to zapomnij, kurczę, zawalona turystami. Portugalia to samo, mniejsza, więc turystów mniej, ale zagęszczenie dokładnie takie same i nie możesz nawet nigdzie podpłacić, żeby mieć ten lepszy trochę serwis. I już widać, że to nie jest za dobrze, ale to będzie jeszcze bardziej pogłębiało się. A szkoda, no bo Polska akurat miała naprawdę świetne 15 lat, kiedy miała taki porządny wzrost. Witamy na kanale Polacy w Ameryce Łacińskiej. Tutaj Marek z Panamy. Dzisiejszym tematem są wakacje. Różnica w spędzaniu wakacji w Europie i w Ameryce Łacińskiej. A różnica jest kolosalna. Zacznę od tego, jednym z naszych sąsiadów tutaj w Panamie jest taka rodzina, która przeniosła się z Hiszpanii, więc ci Hiszpanie mieszkali w Madrycie i w Majorce. Jak któregoś dnia zagadałem ich i pytałem się, no ale dlaczego przenieśliście się akurat z Hiszpanii? Hiszpania to jest takie fajne miejsce, przynajmniej dla Europejczyków. Oni mówią dokładnie, ono jest fajne dla Europejczyków, ponieważ nie ma takiej alternatywy typu Ameryka Centralna, gdzie klimat jest zupełnie inny, dużo, dużo lepszy. I powiedzieli, że no generalnie są dwie przyczyny. Jedna przyczyna, że chcieli uniknąć takich paskudnych dosyć zim, które są w Hiszpanii, gdzie trzeba siedzieć w swetrach, tam za bardzo ogrzewania nie było, ale mówią, że innym właściwie powodem, takim dużo bardziej ważnym, związanym z ich decyzją przeniesienia się z Europy, to było to, że Hiszpania jest zalana przez turystów. Oni mówią, 10 lat temu już było ich dużo, a teraz no to jest nie do zniesienia. Tylko w tym roku, jesteśmy 24, już dobiega końca, było około 90 milionów turystów w Hiszpanii. Teraz akurat przez 10 dni byłem w Boliwii i tam są takie najładniejsze wyschnięte jeziora z słoną wodą. Akurat woda jest tylko tam wtedy, kiedy jest sezon deszczowy. To jest takie chyba najbardziej cudowne miejsce, zresztą tutaj puszczę w tle, akurat to będzie leciało i to wygląda, jakby to było takie lustro idealne odbijające się. I tam na przykład Chińczycy i Japończycy, no to na wesela sobie przylatują albo porobić zwyczajnie selfies. Tam było, przed COVID-em było 300 tysięcy w ciągu jednego roku, teraz po COVID-zie co roku jest około 100 tysięcy. Jeszcze raz, 90 milionów w Hiszpanii, 100 tysięcy w Boliwii. Stąd też ten taki standard jest zupełnie, zupełnie inny. Jest tak, że w Boliwii właśnie to jezioro ma około 1200 kilometrów kwadratowych, prawie 1200. Jest tak, że można jechać, nie ma żadnych innych samochodów z turystami, jest się samemu, w pewnym momencie samochód staje, oni wyciągają krzesełka, wyciągają jakiś tam parasol i mówią, o tutaj będziemy sobie jedli lunch, a nikogo nie ma dookoła. Jakby to była Europa, 20 metrów dalej stąd jeden samochód, 20 metrów dalej w drugą stronę drugi samochód i tak dalej by było. Stąd też są takie miejsca jeszcze na ziemi, gdzie zupełnie inaczej odbiera się te wakacje, ponieważ trzeba zapłacić troszkę więcej, bo trzeba tam dolecieć, ale wtedy ma się ten komfort. Ja tutaj dam jeszcze przykład. Ostatni nasz wyjazd, myśmy w tym roku dużo zwiedzili Azji, byliśmy przez 2 miesiące, ale rok temu byliśmy w Europie i do Europy dobijamy w sumie raz na może 2 lata, z tym, że jest to tak z doskoku. My nie mieszkamy w Europie na co dzień, stąd też nie mamy takiego podejścia, o widzisz, w tym miesiącu jest tak samo, jak było w ubiegłym. Nie, nie, my to widzimy może raz do roku, może raz na 2 lata, stąd też ta różnica bardzo daje się we znaki. To akurat bardzo widać i jest tak, że myśmy byli w ubiegłym roku, no to tam Walencja, Sevilla i jeszcze tam jakieś inne miasteczka, potem skoczyliśmy do Portugalii. I to było tak, że byliśmy w takiej miejscowości, już nie pamiętam jak ona się nazywa, chyba Randał, z takim bardzo wysokim mostem.
I takie bardzo malutkie miasteczko i jesteśmy tam, no i fajnie jest tylko, że wszędzie jest łokieć w łokieć prawie z innymi turystami. Ja wiem, że to był sezon turystyczny, akurat poza sezonem jest zupełnie inaczej. Ale to nie było nawet przyjemne. I zobaczyliśmy tam na samym dole, może 1,5 kilometra dalej, o popatrz, tam jest fajna restauracja, widzisz, tam sobie ludzie siedzą i tak patrzą na ten most z samego dołu, tylko że nie mieliśmy samochodu, musieliśmy wziąć taksówkę, ale podjechaliśmy zadowoleni i patrzymy, jest chyba 6 takich stolików, 5 zajętych, jeden wolny, akurat ten wolny, no to tam, gdzie siedliśmy, to jedyny, który nie miał widoku, a na tym innym. No ale przyjechaliśmy i akurat patrzymy, tam ludzie siedzą, już jakiś czas siedzą, zaraz na pewno ktoś tam wstanie, wyjdzie, no to my sobie skoczymy na to miejsce, więc wzięliśmy sobie tam, zamówiliśmy lunch jakiś, pół godziny później zjedliśmy już ten lunch, nikt się nie ruszył z żadnego innego stolika. Tylko że fajne było to, patrzyliśmy, co oni tam jedzą. Nikt prawie nie jadł nic i było tak, że każdy tylko, albo to kole, albo to zamówił lody. No to oni siedzieli jeszcze tam, zanim myśmy przyjechali. Potem myśmy już wyjechali stamtąd, to oni jeszcze tam siedzieli, więc musieli siedzieć tak bitą godzinę przynajmniej, każdy z tych stolików i tak o tej jednej coli, o tej butelce wody, czy o tych lodach siedzieli tam całą godzinę. W większości miejsc na świecie, to jest też różnica między Europą a innymi miejscami, no to po prostu właściciel by podszedł i powiedział: hej, słuchaj, no ja muszę z czegoś tu wyżyć. Nie możesz tutaj okupywać tego miejsca i po prostu nie zamówić nic, albo sobie coś tam symbolicznie, a w Europie nie można tego powiedzieć. Ale bardzo dużo jest takich fajnych miejsc, na przykład w Ameryce Łacińskiej. Jest tak, że nie każde miejsce widokowe jest fajne, no bo one są też zatłoczone. I na przykład można się wybrać na Iguazu Falls, gdzieś tam między Argentyną i Brazylią i Paragwajem, to tam też nie ma gdzie wcisnąć palca, ale można tam na przykład sobie zarezerwować miejsce w hotelu, który ma piękny basen, siedzi się, tutaj się drinkuje, a tutaj są wodospady. Można podpłacić i ma się wtedy dużo wyższy standard. W Europie za bardzo tego nie można było tam przynajmniej zrobić. No wiem, że tam był hotel, ale co, będziemy na 2-3 dni wyjechali, żeby na jeden most się patrzeć i Łacu jednak było dużo ładniejsze. Stąd też tam byliśmy naprawdę zawiedzeni. Było tak, że Sevilla, okej, fajny hotel, można więcej zapłacić, hotel był w porządku, tylko że trzeba wyjść na tę ulicę. Jak się wyszło na ulicę, to znowu łokieć w łokieć z innymi osobami. I akurat z Hiszpanii wybraliśmy się do Portugalii i tutaj był nasz błąd, zamiast sobie skoczyć w takie rejony, może jakiś park narodowy, może bardziej odludny, to wpakowaliśmy się akurat w samą Lizbonę, w samo centrum. I było tak, hotelik okej, był w porządku, ale nic naprawdę specjalnego nie powalało tu na kolana, ale właściwie żadnego wyboru nie było, ale wzięliśmy sobie taką excursion, taką wycieczkę po mieście i jesteśmy na tym głównym placu, już nie pamiętam jak on się nazywał, ale było tak, że no fajne budynki, restauracji z 20 dookoła. I tak, prawie łokieć w łokieć znowu z innymi turystami. Jest w tych 20 restauracjach ilość miejsc wolnych, żeby sobie siąść i właściwie coś tam zamówić? Zero. Tak zrobiliśmy jedną rundkę dookoła, patrzymy, no nie ma, kolejka tu, kolejka tam, nie? Więc zaczęliśmy drugą rundę i tak, wiesz co, zrezygnujmy z tego, zjedzmy sobie w hotelu. Potem pojechaliśmy, już nie pamiętam jak to się nazywało, chyba Sintra i akurat wykupiliśmy tam wycieczkę i było tak, że kierowca nas gdzieś tam zostawił przy tym i tak patrzymy dziwnie, bardzo dużo autobusów jest, jakieś cruzy przyjechały, jakieś, nie wiem, wycieczki w ogóle obcokrajowców dobiły i wysiadają te setki osób, wszystkie idą w tym samym kierunku co my. Do tej bramy, tam trzeba było chyba jakieś bilety kupić, tylko że kolejka na ponad godzinę czekania, żeby tam w ogóle wejść. Więc okej, no stanęliśmy w kolejce, nawet to w miarę szybko poszło, ale godzina no stracona, ale mamy bilety, jesteśmy w środku, chodzimy sobie po tych ogrodach i było tak, że tam było, nie pamiętam, to była jakaś taka studnia, jakaś dziwne jakieś schody takie w środku były i tam trzeba było, wiesz, po tych schodkach wejść. To było takie nietypowe, więc to była jedna z głównych atrakcji. Żeby tam wejść, akurat była kolejka tak na godzinę czekania. Ja wtedy odwróciłem się do żony i się pytam, okej, daj mi jeden argument, który mnie przekona, żeby w tej kolejce czekać. No bo już czekałem godzinę, żeby w ogóle wejść do tych ogrodów, a teraz no tutaj jeszcze chcemy wejść do tej studni i chcemy, nie wiem, zdjęcie sobie zrobić, no to ja mam kolejną godzinę życia tracić. No żona nie wyszła z żadnym logicznym argumentem, żeby mnie przekonać, więc poszliśmy dalej. Ale było tak, że
No ja nie wiem, co tam musi jeszcze fajnego być. Tak, czekałeś godzinę, żeby w ogóle tam wejść, teraz musisz drugą godzinę czekać, no to nie wiem, czy tam będą wspaniałe widoki, światła, 3 razy dostanę orgazmu. Wszystko będzie takie super i tak kolejnej godziny nie chciałbym tracić, no bo już mnie szlak trafia, nie? To porobiło się kilka fotek, oczywiście nigdzie nie można zrobić fotki, żeby ludzi nie było w tle, no i po prostu zabraliśmy się stamtąd i w hotelu znowu taka refleksja takie, kurczę, co to było? Hiszpania, no to zapomnij, kurczę, zawalona turystami. Portugalia to samo, mniejsza, więc turystów mniej, ale zagęszczenie dokładnie takie same i nie możesz nawet nigdzie podpłacić, żeby mieć ten lepszy trochę serwis. Tak kiedyś nie było w Europie. Myśmy w Hiszpanii byli i w Portugalii chyba ze 3 razy wcześniej, ale za każdym razem widzieliśmy, że to idzie na gorsze, a teraz już było to niesamowicie zawalone. I teraz zastanawialiśmy się, dlaczego. I w rozmowie z Europejczykami, no to oni podchodzą do tego w taki sposób, że nie, no tak jest, ale wiesz, mamy dużo czasu wolnego, a nie tak jak wy, nie wiem, Amerykanie czy tam z Ameryki Łacińskiej, no to wy tylko praca i praca, ale widzisz, no taki model europejski to polega na tym, że my musimy mieć bardzo dużo czasu wolnego i to się liczy. No tak. No to jak się mało pracuje, ma się dużo czasu wolnego, więc wtedy można sobie Europę zwiedzać wbrew pozorom, mimo to, że Europejczycy uważają, o, jest drogo. Nie, zwiedzać Europę jest super tanio. Oczywiście są jakieś hotele, gdzie trzeba więcej podpłacić i wtedy ma się trochę wyższy standard, ale generalnie podróżowanie, Ryanair i tak dalej, w Ameryce Łacińskiej czegoś takiego nie ma. W Azji też za bardzo czegoś takiego nie ma. Jest to typowa Europa. Trochę Ameryka Północna ma takie tańsze linie lotnicze, ale generalnie no to Europa w tym przoduje. To jest coś takiego dziwnego, że ten taki etos pracy wyparował z Europy. Także ewentualnie potem wróciliśmy do siebie do Panamy i potem skoczyliśmy na początku tego roku na 2 miesiące do Azji, na kolejny tam bardzo fajny cruise, ale też byliśmy trochę dłużej w Tajlandii i akurat ta część świata bardzo się nam podobała. Ja to nawet kiedyś brałem pod uwagę, żeby z Kanady się akurat tam przenieść, tylko po prostu było trochę za daleko i też nie było tak łatwo uzyskać stałego pobytu. Się okazało, że teraz po tych 10 latach nadal jest to samo, tylko że turystów tam dobiło dużo, dużo więcej. Akurat fajny był tam może Tajwan, Chiny były fajne, Korea nawet i Japonia, jak zawsze, ale znowu Tajlandia nie za bardzo. No to już bardziej Wietnam czy Kambodża się nam podobała z tamtych okolic. Ale tam jest też tak bardziej normalnie trochę. Jest tak jak w Ameryce Łacińskiej. Nie ma takiego nawału, za wyjątkiem okolice może Bangkoku w Tajlandii. Tam to było zawalone. Inną taką dużą różnicą, którą bardzo ciężko zauważyć, za wyjątkiem tego, jak dużo się podróżuje w różne miejsca na świecie i to wtedy widać, jest tak, że ja to mam takie wrażenie, że jak jestem w Europie, może nie na lotnisku i nie w Warszawie, tylko akurat w tych innych miasteczkach, jakby to było już prawie dom starców. Ta średnia wieku jest bardzo wysoka. Dokładnie tak samo w Kanadzie mam. Gdyby nie to, że oni mają tylu imigrantów, zwłaszcza z Bliskiego Wschodu, no to miałbym wrażenie, że tam ta średnia wieku, no to już dobija 50 chyba. A jak jest się w Ameryce Łacińskiej, to jest tak, że obojętnie który kraj, ten przyrost naturalny nadal jest tak samo duży jak w Europie, on był może 40 lat temu i w Ameryce Północnej i dużo dzieci, dużo tego gwaru, dużo takiej radości. Jest tak coś, że obojętnie w którym mieście się jest, obojętnie w którym kraju, ale w Ameryce Łacińskiej jest tak, że jest jakoś fajniej. Nie ma czegoś takiego, że jest taka refleksja, taka, a dlaczego tyle osób już w takim podeszłym wieku, ojejku, ale ta starość jest taka niezbyt przyjemna, a tutaj nie ma żadnych dzieci. No gdzieś tam one są w Europie, też ich trochę jeszcze jest, ale tą różnicę widać. Jest tak, że nawet taka podróż po Ameryce Łacińskiej jest to tak, jakby to była podróż w czasie do tego, co kiedyś było w Ameryce Północnej czy w Europie. Nawet nie spotkaliśmy się z czymś takim w Azji Wschodniej, ale tam wiadomo, no to Korea to chyba numer jeden, potem zaraz Singapur, Japonia i tam no to ilość tych dzieci to naprawdę, naprawdę jest bardzo niska. My bardzo często ostatnio jeździmy, gdzieś tak od 15 lat jeździmy na takie cruzy, ale takie cruzy, które są raczej wypasione. Myśmy już zaczęli może ponad 20 lat temu na cruzy, ale nie było nas stać.
potem było trochę lepiej, więc na tych cruzach Polaków nie ma. Ale bardzo to jest ciekawe, jak zmieniło się w ciągu 15 lat ilość osób z różnych kontynentów na tego rodzaju cruzach. W ciągu 15 lat najbardziej poleciało w dół ilość Europejczyków. Ilość Amerykanów to chyba nawet troszkę wzrosła. Kanadyjczycy nadal się trzymają tak, jak się trzymali. Z Ameryki Łacińskiej jest coraz więcej osób, coraz więcej jest nawet Rosjan i bardzo dużo z Azji się rzuciło. Kiedyś za bardzo tego nie było. Kiedyś było tak, że jeszcze te 15 lat temu, jak po raz pierwszy byliśmy na tego rodzaju cruzach, no to było tak, że sporo było Niemców, z Anglii byli też, trochę mniej Francuzów, ale oni byli, trochę ze Skandynawii, zdarzali się też, też może grupki z Włoch i z Hiszpanii. Teraz Włochów nie ma, Hiszpanów nie ma, Skandynawia się nawet wysypała. Ciężko znaleźć jakiegoś Francuza, jak znajdziemy, no to podejrzewamy go zawsze, że on jest z Quebecu, z Kanady. Niemców jest naprawdę już bardzo mało i Anglicy niestety też się wysypali. Zdarzają się, ale nie tak wiele. I teraz, jak mieszka się w Europie, tego się nie widzi. Mieszka się w Polsce i na przykład się patrzy, widzisz, Niemcy poleciały w dół, popatrz, a Polska się fajnie trzyma. I to jest racja. Z takiej perspektywy faktycznie to wygląda w taki sposób. Tylko że jak porównuje się to do tych krajów, gdzie bardzo szybko im ten standard spadł, no to się nam wydaje, że no to my jesteśmy no całkiem dobrze i widzisz, idziemy do przodu. Za bardzo Polska już do przodu nie idzie, już jednak ten pułap osiągnęła w Polsce. Nadal jest fajnie i nadal w porównaniu z resztą Europy, no to ma się takie wrażenie, że ten postęp jest i coraz to większy co roku, ale myśmy zauważyli, że to już jakoś stanęło, to już bardzo spowalnia. I teraz nawiążę, jak to wygląda akurat w Ameryce Łacińskiej. Na przykład ma się wolny czas i wtedy się planuje. To gdzie? Do Europy, do Azji, czy może Ameryka Północna, czy Południowa. Nadal nam się bardzo, bardzo podoba Ameryka Łacińska. A dlaczego? Dlatego, ponieważ tutaj jest bardzo normalnie. Tutaj jest tak, jak kiedyś było w Ameryce Północnej, kiedyś było w Europie. Kiedyś nie każdy jeździł na wakacje, a przynajmniej nie na takie, że o samolot i lecimy na drugą stronę kontynentu. Kiedyś to było droższe, ale też kiedyś można było we Włoszech wybrać się do jakichś malowniczych małych miasteczek i to nie było zapakowane turystami tak jak teraz. Kto był na przykład, nie wiem, w Dubrowniku czy w Barcelonie, no to wie dokładnie o czym mówię. A Ameryka Łacińska to poza niektórymi miejscami typu Machu Picchu, może Iguazu też jest trochę zawalone, czy tam Rio, te główne atrakcje, ale jeszcze bardzo, bardzo duża część Ameryki Łacińskiej ma takie perełki, takie ładne miejsca, które mam nadzieję, że nadal będą takie spokojne, gdzie będzie można naprawdę zrelaksować się i docenić te wakacje. Główną przyczyną, dlaczego one nie są zawalone, i to jest zdrowa przyczyna, jest to, że to jest daleko od Europy. Żaden kontynent, tak jak Europa, nie celebruje czasu wolnego, a mało pracy. Mamy akurat pracowników porozrzucanych na świecie i w Europie też mamy, z tym, że oni są dosyć zdyscyplinowani i są dobrzy, ale mamy też rodzinę, znajomych. Część naszego biznesu polega na tym, że co tydzień muszę tak skontaktować się z 20 mniej więcej osobami i większość tych osób, może ze 12 jest z Europy. Tylko że przychodzi sobota i niedziela, Europa jest dead. Nikt akurat nie pracuje ani w soboty, ani w niedzielę, ale już tam, no na przykład osoby gdzieś tam z Emiratów, z Kazachstanu, one nadal są aktywne, nawet jak jest weekend. Europa nie. Ale to będzie miało jakieś konsekwencje jeszcze może bardziej ostre, ale w przyszłości, bo na to potrzeba trochę czasu, żeby to odbiło się na ekonomii. Już widać, że to nie jest za dobrze, ale to będzie jeszcze bardziej pogłębiało się. A szkoda, no bo Polska akurat miała naprawdę świetne 15 lat, kiedy miała taki porządny wzrost, tylko akurat no, te zmiany już bardzo zatrzymały się w Stanach, ale w Europie nadal są te takie niekorzystne dążenie do tego, nie wiem, no zakręt w lewo, czy jak to wytłumaczyć, ale to takie odejście od tego etosu pracy, no to jest bardzo znaczące i niestety konsekwencje jakieś chyba musi mieć. No i żeby to podsumować, to
najlepsze moim zdaniem miejsca do spędzania wakacji na świecie jest to część Azji, nie tam Tajlandię, nie tam Bali, bo tam już jest gęsto od turystów, ale bardzo dużo Azji, zresztą największy kontynent, tam mają jednak naprawdę jeszcze piękne miejsca, gdzie warto jechać i zwiedzać. I generalnie jest tak, że miejsca typu Kazachstan, Iran piękne są. I na przykład Ameryka Łacińska. Ameryka Łacińska, zdecydowana większość nadal jest nietknięta przez nawał turystów. Są miejsca, gdzie nie jest zbyt fajnie, to takie najbardziej popularne, ale generalnie 99% Ameryki Łacińskiej naprawdę wtedy inaczej zupełnie odbiera się ten czas, który się tam spędzi. Czegoś takiego w Europie już nie ma, a na przykład Ameryka Łacińska to jeszcze oferuje. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do następnego odcinka. Bye bye.